Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak zrobić return board dla Was samych, żebyście mogli grać w tenisa stołowego sami ze sobą, czyli po prostu narzędzie, urządzenie, dzięki któremu możecie grać w pojedynkę w tenisa stołowego, bo piłka będzie do Was wracała. Return board, czyli urządzenie wyglądające profesjonalnie, gdy jest kupione w ten sposób, jak z boku mnie się wyświetla, ale sami możecie to zrobić bardzo prosto, zrobicie to w 5 minut, jeżeli macie wszystkie narzędzia i części przygotowane już z zapasu, a wykonać return board możecie własny ze śmieci budowlanych, czyli po prostu nic innego, jak macie odpadki albo z mebli własnych, albo że robicie jakiś remont w domu, to często też się takie rzeczy znajdują. No i dobra, widzicie tutaj ten return board ja już sobie skręciłem i tak jak mówiłem Wam wcześniej, nie żartowałem. Ja go zrobiłem ze śmieci, odpadków budowlanych, które mi zostały w domu i częściowo z meblowych, bo to, co widzicie, ta płyta, no ten return board, no to pewnie też zauważyliście, że on jest jeszcze nie do końca kompletny, nie? Że coś na nim jednej rzeczy brakuje, ale to co brakuje, to zaraz będziemy mówili, bo chodzi o samą konstrukcję, że już mamy. Czyli inaczej mówiąc, return board to to, co widzicie tutaj, jedną ręką mogę tylko sterować, czyli to jest płyta, która jest sterowana pod kątem nachylenia, dzięki której jak będziecie sobie grali tego, to jak będziecie odbijali piłkę i ona się na stronę przeciwnika, bo to zawsze stoi na przeciwnej stronie stołu do tenisa stołowego, to piłka się odbije od powierzchni, potem się odbije od płyty i wtedy wróci Wam na Waszą stronę połowy, więc możecie grać sami ze sobą i nie potrzebujecie do tego przeciwnika. Niestety możecie grać tylko top spinowo, bo tak działają return boardy. No chyba, że ćwiczycie serwis i tak dalej, no to wtedy możecie co tam chcecie sobie na nim ćwiczyć. Ok, no i dobra, słuchajcie, to co wykorzystałem do budowy return boarda własnego, to jest, tak jak zauważyliście, po prostu półka z jakiegoś starego meblu, który mebel miałem do wyrzucenia. To po prostu półkę z niego wyciągłem. Nawet nie musiałem jej kroić, bo ona miała taki wymiar, że mogło to się nadawać od razu na return boardzik. Czyli po prostu wykorzystałem najzwyklejszą półkę, która jest zrobiona z sklejki. Twarda półka. Jak sobie tak obrócimy, to widzicie, że piłka się na nim normalnie odbija. Następnie, co było potrzebne do wykonania czegoś takiego, to zobaczcie, to jest najzwyklejsza kawałek deski. To jest najzwyklejsza deska, która była jedna dłuższa, a ja ją przekroiłem na dwie części, żeby z niej zrobić nogi. I tutaj dwa klocki drewniane, mogłyby być z takiej samej półki oczywiście zrobione, czyli jakbym ją rozciął tutaj wszerz, to bym miał wtedy podpórki, te dwie połówki. No ale miałem takie klocki grubsze, drewniane jakieś też, czyli zwykły śmieć, odpad jeszcze raz powiem. To wziąłem go, przybiłem do tych desek, których robiłem nogi. I to jest kluczowe, że powiem Wam tak, potrzebujecie kawałek tylko deski na podpórkę, czyli coś, co będzie stało, czyli podstawę. Potem potrzebujecie kawałek deski na nogę, który sobie powinniście oczywiście wymierzyć, jaka długość będzie Wam potrzebna. No i co? I dwa wkręty, czyli tutaj śruby w zasadzie, które przytrzymują tą nogę do tej płyty. Z drugiej strony to troszkę wygląda inaczej, z tego powodu, że tutaj dałem takiego motylka, czyli też śrubę wkręcaną, ale z uchwytem, że sobie mogę łatwo, bez żadnych kluczy czy śrubokręta ją wkręcać i wykręcać, a tym samym jak ją wkręcam, no to blokuje, że ta płyta nie będzie wtedy tak latała luźno, bo po prostu ona będzie zablokowana. Oczywiście druga noga, to widzicie, że to jest analogia nogi pierwszej, czyli jak to zrobiłem? Mając kołek taki zwykły drewniany, oczywiście po kolei to zrobiłem tak, jedna dłuższa deska, podzieliłem ją na dwie części, czyli sobie odrysowałem, gdzie mniej więcej będą równe dwa kawałki, jeden drugi. Przedzieliłem ją na pół, no to już mamy dwie nogi. Następnie podstawa to był jeden dłuższy klocek, który przepiłowałem na dwie części mniej więcej równe, ale one równe nie muszą być idealnie. No to macie już wtedy podstawę. Następnie, żeby ta podstawa działała, to jak widzicie, po prostu ten kawałek deski przecięty, czyli nogi, przybiłem gwoździem, można to zrobić na wkręta, żeby było łatwiej, ale ja przybiłem byle jak gwoździami do tej kawałka drewna drugiego, do tej podstawy. I wtedy już macie nogę. Zobaczcie, macie kawałek deski przekrojonej na równe elementy i dwa takie klocki, przybijacie je przykładowo gwoździami, już macie dwie nogi wykonane. Już macie 50% całego return boarda zrobionego, jak zrobiliście sobie nogi. Następnie tą płytę, którą mam, czyli tą wyjętą nic innego jak półkę z jakiegoś starego mebla, to ona przecież jest dosyć gruba, bo te grube półki
wiórowe, które były w starych meblach, tych takich wiecie PRL-kach, no to one są zawsze grube. No i w tych nowych meblach też jakieś tam nie potrzebujecie. Jak nie macie płyty z mebla, no to przecież nic trudnego, jakiś odkład budowlany na pewno będziecie mieli. Nawet możecie mieć kawał płyty takiej, którą wykorzystuje się przecież na parapety, czy do budowy samodzielnie mebli. To nie ma żadnego znaczenia. I co robicie następnie? Po prostu ja sobie mniej więcej, i tu powiem Wam tak, jak robiłem ten return board, to ja nie robiłem żadnych wymiarów, żadnych tam nie wymierzałem rzeczy, czyli nie wymierzałem ani długości dokładnej tych oparć, ani dokładnego wysokości, gdzie mam nawiercić dziurę, żeby te nogi przymocować. A po cholerę mi to potrzebne, jak to ze śmiecia budowlanego i nie na sprzedaż takie rzeczy robię, tylko dla siebie. Oczywiście jeszcze musicie to nakleić jedną rzecz, o której zaraz powiem. No i dobra, i macie te nogi, to mniej więcej sobie możecie oczywiście najlepiej, jakbyście sobie idealnie wymierzyli w środku podstawy i na wysokości środkowej, czyli żeby noga była przymocowana do tej płyty, od której się odbija piłkę, na środku około. Czyli ja sobie tak mniej więcej na oko, bo akurat ja nie wymierzałem, zrobiłem dziurę mniej więcej na tych samych wysokościach i do środkowej, czyli na środku tej płyty, żeby ją trzymała. No i po prostu jak już przewierciłem dziurę przez nogę oraz częściowo się wierciłem wiertłem za jednym machem już do płyty, no to dałem po prostu z jednej strony zwykłą śrubę na wkręta i wkręciłem, żeby noga trzymała się podstawy, a z drugiej strony właśnie wkrętośrubę. No i nie mogę regulować, to właśnie moc opierania się tego, żeby ta płyta nie była ruchoma. Jak ją mocno dokręcę, no to ta płyta już się w ogóle nie rusza. No i jak widzicie, return board jest zrobiony. Dosłownie zajęło mi to 5 minut, jak już te śmieci miałem budowlane, żeby je szybko wykonać, a konstrukcja, jak sami widzicie, jedną ręką mi ciężko go sobie usterować. A konstrukcja, jak sami widzicie, jest bajecznie prosta. To jest po prostu nie da się prościej niż to, co jest zrobione. Ale też na pewno zauważyliście, że no, jest stan surowy takiego return boarda. Dlaczego? Dlatego, że jakbyście sobie teraz piłkę odbijali na takim, czyli gdzie piłka do Was wraca, to ona by miała w tej chwili rotację wsteczną. Wy uderzacie topspinem, ona się odbija od płyty i do Was wraca z rotacją wsteczną i dla Was jest to problem, żeby ponowić odbicie i żebyście sobie wymiany robili topspinowe między tą płytą a sobą samym. Jeżeli nie ma ona okładziny na sobie naklejonej, no to właśnie piłki będą do Was wracały z rotacją wsteczną, dlatego że da Was topspin i potem się odbija, ale już on nie zmienia rotacji, tylko dalej do Was wraca z tą czołówką, czyli dla Was tak naprawdę wraca tak, jakby Wam przeciwnik walnął backspina. Ale żeby było idealnie dobre i dla Was topspinowe były wymiany między płytą i cały czas piłeczka sobie chodziła między Wami a płytką, no to musicie nakleić tutaj okładziny. Pamiętajcie, jak nowe okładziny kupujecie i na return boarda chcecie, to dlatego większość osób małe return boardy, jak sama robi, to kupuje małe, znaczy robi małe, dlatego że mniej tych musi okładzin nakleić na to. To pamiętajcie, jak naklejacie okładzinę, no to one nowe są kwadratowe, a one są na kwadratach. I jakbyście kupywali okładzinę na własny return board przyszły, no to kupujcie najtańsze. Najtańsze okładziny, jakie się da, i powiem Wam od razu, że da się kupić jedną sztukę okładziny za 9 zł. Tutaj byście gdzieś zużyli sobie tych okładzin no z około 8, nie? Czyli 8 razy 9 byście już niestety musieli wydać, żeby to ładnie odkleić. Tylko patrzcie, żeby ona była na pełnym kwadracie, a nie na jakimś kwadracie ze ściętymi rogami. Ani też nie kupujcie okładzin używanych, dlatego że okładziny używane są już wycięte, no i co z tych wyciętych okładzin tu byście mogli zrobić? No nie za dużo, byście musieli je kwadratowić. Czyli kupcie sobie najtańsze z najtańszych możliwych okładzin na kwadracie i sobie je przyklejcie tak samo jak do deski od tenisa stołowego, czyli naklejacie sobie je tutaj i to będzie działać. Powiem Wam, że jak nakleicie sobie okładziny tak samo jak na deskę do tenisa stołowego, to ten return board zacznie działać i nie będzie z tym żadnego problemu. A ja tego nie będę naklejał z tego powodu, że ja tego po prostu nie potrzebuję, bo wolę pograć z żywymi osobami i takiego topspina wyćwiczonego, jeszcze mocniejszego, potężniejszego niż mam, nie potrzebuję. Ale natomiast chciałem sobie zrobić return board ze śmieci budowlanych, które mi zostały. Czy da się to łatwo zrobić? No to już Wam pokazałem. Nie musicie kupować tego w sklepie, możecie dowolnej wielkości, dowolnie sterowany wykonać samodzielnie. Tylko niestety stracicie kasę wtedy na zakup tych okładzin, ale to jest wydatek dużo mniejszy niż kupno całego return boarda, dlatego że tutaj zrobicie sobie większy i po prostu też jest to jakaś przyjemność zrobienia czegoś samodzielnie i własnego. Z mojej strony to tyle. Jak ktoś ma jakieś pytania,
to możecie je napisać w komentarzu. Jeszcze raz powtórzę, najtańsze okładziny, nieważne jakie, najtańsze będą się sprawdzały. To będzie działać dobrze. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Własny Retum Boardzik mogę już wyrzucić do śmietnika. Zapraszam na następne materiały. Cześć!